Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Witam oczywiście swoich subskrybentów, witam również podglądaczy mojego kanału, których oczywiście zachęcam do dania przede wszystkim suba mojemu kanałowi, a jeżeli chcecie być informowani na bieżąco, zaznaczenia ikony dzwonka. Bohaterem dzisiejszego unboxingu jest oczywiście kolejny włoski samolot myśliwski z okresu, no tutaj już końca II wojny światowej. Będzie to Maci 250 Veltro, czyli po polsku po prostu Hart, włoski jednosilnikowy samolot myśliwski. W układzie oczywiście dolnopłata o konstrukcji metalowej z okresu drugiej połowy, połowy II wojny światowej. Dokładnie oblot prototypu nastąpił w kwietniu 1942 roku. Produkcja seryjna Harta ruszyła praktycznie, w tym samym roku, oczywiście w późniejszym okresie, i produkcja Veltro trwała do 1944 roku i tutaj Włosi w swojej fabryce wyprodukowali 262 egzemplarze. Maci 205 jest modyfikacją oczywiście samolotu Maci 202. Polega ona przede wszystkim na zmianie jednostki napędowej na silnik Daimler-Benz DB605 i tutaj trzeba też wskazać, że silnik ten miał moc 1475 koni mechanicznych. No i oczywiście wzmocniono uzbrojenie, ponieważ 202 okazało się, że no nie ma trzeba po prostu zmienić uzbrojenie, żeby po prostu mógł on porównywać się z Messerschmittem 109G czy też Spitfire'em Mk9. Tutaj Włosi mieli dość duże problemy w schyłkowej fazie wojny, co uniemożliwiło, w ogóle przemysł włoski, tak, przede wszystkim zbrojeniowy miał duże problemy, co właśnie uniemożliwiło dalszą produkcję Harta i tutaj po prostu zostały wyprodukowane tylko 262 jednostki. A jeżeli chodzi o dane techniczne, to posłuchajcie, długość tego samolotu to było 8,85 m, rozpiętość było 10,58, czyli 10,58 cm, wysokość 3,5. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną tego samolotu, wynosiła ona 640 km na godzinę. Jeżeli chodzi zaś o zasięg Harta, no to 950 km. Maksymalny pułap, na jaki mógł się Veltro wzbić, to był 11,5 tysiąca metrów. A jeżeli chodzi o uzbrojenie, właśnie tutaj ta zmiana. Na stałe Hart miał zamontowane dwa karabiny maszynowe Breda Safat kalibru 12,7 mm i miał też była możliwość podwieszenia dwóch działek MG-151 kalibru 20 mm, jak i również była możliwość podwieszenia bomb do 320 km. Tak prezentuje się ilustracja, no i pudełko, tak, z modelem. Mamy trzy wersje do oznaczenia. Tu widzimy, że już jest Republika Włoska. Niestety nie zawiera figurki, skala 1,72, jeżeli chodzi o numer katalogowy, no to 1227, oczywiście włoskiej firmy Italer. Tutaj mamy właśnie oznaczenia kalkomanie I tu widzimy, że jeszcze mamy oznaczenia
przed upadkiem Mussoliniego. No i następnie już po przejściu na Republikę Włoską oznaczenia Republiki Włoskiej. Tak jak mamy tutaj, po prostu zostały zmienione oznaczenia, malowanie pozostało to samo. Tak jak Wam prezentowałem zestaw farb do samolotów włoskich od firmy Amo Miguel Jimenez, no to tutaj Italeri zaprezentowało nam właśnie swoje farby, właśnie zgadzające się tutaj z tymi, które prezentowałem Wam w oddzielnym, dokładnie prezentowałem Wam w poradniku. A teraz co? Zaglądamy sobie do pudełka i oglądamy ramki. Pamiętajcie, że unboxing nie można traktować jako recenzji. Recenzja to jak jest, posłuchajcie, model się złożyło i dopiero wtedy mogę cokolwiek powiedzieć na temat na przykład jakości. Tutaj jest tak, jeżeli chodzi o produkcję tego modelu przez Italeri, to pierwszy raz pod Italerką znalazł się w 2002 roku. Miał zupełnie inny zestaw jako New Tools. Następnie była inna, oczywiście zestaw Calcomanii, następnie pojawił się w 2005 roku, a ten model pochodzi z 2011. Produkcja z 2011 roku i posiada ten sam zestaw Calcomanii, co model z 2005 roku. Tak prezentuje się standardowo instrukcja Italeri, jeżeli chodzi o samoloty. Widzieliście poprzedniego Fiata, więc tutaj dużej różnicy nie ma. I mamy pokazane części, od razu tutaj już zaznaczone są właśnie, właśnie tutaj nam na przykład Italeri proponuje też użycie farb Model Master. Poza akrylowymi farbami firmowymi Italeri. Tak prezentuje się, posłuchajcie, prosta, czytelna instrukcja Italerki. Bardzo fajnie to się prezentuje. Model nie jest skomplikowany, więc tutaj spokojnie może go skleić domowy modelarz. I tu mamy właśnie pokazane jeszcze w starym oznaczeniu, ze starymi oznaczeniami, kolejne, ale już widzimy tutaj flagi. Tu mamy 1944, nie, to już są Republika Włoska tutaj, tu już nie ma. Dokładnie, Republika Włoska, czyli to jest po upadku już, po odejściu od władzy włoskich faszystów. No i tutaj mamy kolejne już oznaczenie czysto włoskie, mamy już zamiast właśnie tych oznaczeń, właśnie nie pamiętam jak to się nazywało, wyleciało mi z głowy, nieważne. W każdym razie już mamy tutaj przypominające takie same jak dzisiaj stosowane na włoskich maszynach oznaczenia. Jest to już oznaczenie po odejściu Królestwa Włoskiego od faszyzmu, przejściu jako Republika Włoska. I tu jest bardzo ciekawe, popatrzcie, malowanie, bo tu jest ciapki, kadłub, a tu jest bardzo podobne, zbliżone do takiego standardowego malowania. Tu mamy jeszcze to fajne takie plamki malowanie, które Włosi stosowali i tak samo tu. Powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda i tamte farby, które Wam prezentowałem wcześniej, umożliwiają wykonanie takiego kamuflażu. Posiadając odpowiedni aerograf z dyszą 0,2 spokojnie możecie pomalować. Teraz przechodzimy do ramek. Zmieniamy oczywiście wystrój. Ramki zostały uwolnione z foliowej torby. I teraz patrzę, która ramka jest pierwsza. No a zaczniemy sobie, nie będę tutaj, od Calcomanii. Tak prezentuje się zestaw Calcomanii i mamy tutaj do tych 4, z tego co pamiętam, chyba wersji malowania, nie, 3 wersji, przepraszam. Tu mamy podstawowe, to pierwsze malowanie, no i następne już z tym standardowym, taką rozetą, kokardą, powiedzmy, oznaczenie w kole trójbarwne, zielony, biały, czerwony, barwy Włoch. Tak samo tutaj mamy flagę włoską, kolor odpowiedni, nie wygląda jak flaga irlandzka, chociaż teraz może Wam się wydawać, ale jest to ładny czerwony kolor w żółtej otoczce.
Mamy tutaj tak samo ten biały pas. Myślę, że ten biały pas chyba lepiej będzie zamaskować na kadłubie taśmą maskującą i pomalować go farbą. To już Wam pozostawiam. W każdym razie kalkomanie wyglądają, prezentują się naprawdę fajnie. Były wyprodukowane przez firmę, proszę bardzo, Zagnetti we Włoszech. Tak mi się wydaje, że dobrze przeczytałem. A tak prezentują się ramki. Bardzo ładnie są wykonane, czysto. Linie są wklęsłe, posłuchajcie, ale tu, gdzie są nity, czuć je pod palcami. Tak prezentuje się detal. Troszeczkę błyszczy się ten model, plastik, ale powiem Wam, że wygląda on zachęcająco. Nie jest to bardzo skomplikowany model, więc tutaj myślę, że domowi modelarze, no nie jest to w każdym razie arma, no, która jest naprawdę już dla osób, które dobrze sklejają, bo nie są to tanie modele, a jednocześnie są dość mocno zdetalowane, bardzo dużo części i niektórzy niestety polegają na tych modelach. Tak się prezentuje skrzydło górne. No powiem Wam, że naprawdę to mamy przód kadłuba, to co jest nad silnikiem, i tu znajdują się właśnie te karabiny maszynowe Breda 12,7 mm. Śmigło jeszcze raz pokażę, a tak się prezentuje z drugiej. Tu mamy stateczniki. I teraz sobie oblukamy kolejną ramkę. Nie oblukamy, tylko obejrzymy. Tak samo linie podziału są wklęsłe. Powiem Wam, że narobił mi apetytu i talerii, bo ten model naprawdę źle nie prezentuje się. Nie jest znowu bardzo skomplikowany, nie jest czasochłonny przede wszystkim. O, tu montujemy. Powiem Wam, to jest najprawdopodobniej część elementów wykorzystany jest w wersji 202, czyli tej Machi 202 pod inną nazwą już tutaj. Tak prezentują się elementy. Tych najprawdopodobniej tego elementu nie wykorzystujemy. Elementy czysto zrobione, troszeczkę trzeba będzie gdzieś papierkiem na pewno podszlifować. Nie wiem, czy to nie są te, nie będę nic tutaj wnikał. Tutaj mamy elementy kabiny, które sobie teraz odwrócę. No aż powiem Wam, prosi się o pilocika. Pilot powinien być obligatoryjnie dołączany, tak jak to było w zwyczaju Airfixa, Matchboxa, gdzie pilocik zawsze był. Są pewne uproszczenia, a tutaj jeszcze od drugiej strony, tak się mniej więcej kabinka prezentuje, elementy wnętrza kabiny w ten sposób. I to jest z dwóch ramek się składa ten model. No i tu już mamy pełno zakrytą, mamy tutaj wiatrochron, a tutaj, nie, otworzę, to nie ma co się czaić. Tak prezentuje się kabina. Taka jest grubość, cienkie są, powiem Wam, oszklenie. Jest dość cienkie. Przepraszam za łapę, po prostu jeszcze jestem upaprany farbą. Niestety. Bardzo fajny model. Szkoda, tylko no tutaj powiem Wam, pomalowanie tej drobnej osłony kabiny, oszklenia kabiny, no nie będzie takie proste i tu by trzeba było dobrze, używając, albo dokupić oddzielnie sobie naklejki maskujące, tak zwane maski, ewentualnie za pomocą taśmy maskującej po prostu sobie obkleić, powycinać odpowiednie elementy taśmy, żeby po prostu zamaskować i mieć odkryte tylko obudowę kabiny. No i cóż, to wszystko. Więcej grzechów nie pamiętam. Tak prezentuje się model włoskiego Harta, czyli Machi 205 Veltro. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Życzę miłego dnia
I do następnego unboxingu. Link do farb, jak i również tego modelu znajdziecie pod filmem w opisie. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was, trzymajcie się, uwaga, czołgiem!